Hej, dzisiaj testujemy DHS Hurricane 3 Neo Provincial. Zacznijmy od tego, że Hurricane 3 to najbardziej rozpoznawalny produkt DHS. Wzięło się to stąd, że cała kadra chińska gra właśnie tą okładziną na forehandzie. Dzisiaj ma Long, Zhang Jike, Xuxin, Fan Zedong, kiedyś Wang Lichin, Chen Chi. Niestety to, co ma kadra, ma się nijak do tego, co możemy dostać w sklepie. Wersje National Hurricane z niebieskim podkładem w białym opakowaniu i w kwadracie dochodzą do astronomicznych cen 100 lub więcej dolarów. Chińczycy sami tworzą podróbki tych okładzin twarde jak kamień. W wielu artykułach możemy znaleźć także informację, że Chińczycy tuningują dodatkowo okładki. Xuxin tuninguje tak mocno, że musi używać podkładu 2.0, bo przy Maxie nie przeszłoby to u sędziów. Z tego, co mi się udało dowiedzieć, kadra nie jest wyjątkiem. Cała chińska liga używa bardzo mocnych tuningów. W Europie są one mniej dostępne. Temat tuningów jest bardzo obszerny i zostawię to na innym. Mamy sporo wersji Hurricane. Stare wersje, które zostały trochę odnowione poprzez nowy wierzch od Hurricane Neo, wersję Provincial, wersję National oraz odsłony produkowane przez Nitaku. Wersję National najlepiej sobie odpuścić, bo nawet jak dostaniemy oryginalną, to żeby pokazała swoje prawdziwe właściwości, najlepiej mocno ją stuningować. Zapłacimy za nią 2 razy tyle, co za najlepsze wersje Provincial i będziemy mieć efekt końcowy w grze trochę lepszy lub bardzo zbliżony. Wersja Provincial to okładzina produkowana w mniejszych manufakturach chińskich z lepszych materiałów. Takich manufaktur w Chinach jest więcej niż jedna i z różnych źródeł możemy dostać różne wersje Hurricane Provincial. Jest to produkcja typowo pod zawodników ligowych, więc jeżeli dostajemy okładzinę w wersji Provincial, możemy być pewni, że używa takiej jakiś mniej znany zawodnik ligi chińskiej. Nawet jeżeli jest to mniej znany, to i tak najlepsza liga świata tenisa stołowego i każdy zawodnik reprezentuje tam bardzo wysoki poziom. Wersję Provincial rozpoznajemy po 2 ściętych rogach oraz znaczku w prawym dolnym rogu. Z tyłu opakowania znajdziemy zazwyczaj informacje o twardości, kolorze. Są wersje z podkładem pomarańczowym oraz bardzo kuszące wersje z niebieskim. Tak jak mówiłem, wersje z niebieskim są bardzo często dużo twardsze i gorzej się nimi gra. Hurricane 3 Provincial to twarda klejąca chinka i aby przy zagraniu powolenia leciało w miarę sensownie, to trzeba mocniej uderzyć. Czasami czuje się, że zwalnia zbyt mocno i zawodnik po drugiej stronie może trochę przydusić piłkę. Ogólnie kontrola dobra i prowadzimy piłkę tam, gdzie chcemy, jak wykonamy pełny ruch. Przy zwolnieniu ręki i bardziej pasywnym zagraniu można mieć problemy. Nie każdemu będzie pasować granie tą okładziną topspin. Piłka leci płasko i trzeba włożyć sporo szybkości. Dla osoby, która całe życie gra typowo europejskimi okładkami, przy pierwszym kontakcie z Chinką twierdzić będzie, że nie da się wydobyć rotacji. Do tego typu okładzin trzeba się nauczyć odpowiedniego ruchu ręką. Musi to być ruch bardziej obszerny, rakietka jest bardziej płaska. Jeden trening się na to nie przestawimy. To jest tak jak z czopami. Żeby zaczęły robić robotę, to trzeba z pół roku pograć. Nie wszyscy mają tyle cierpliwości. Nie każdy będzie w stanie tym zagrać, ale znajdą się osoby, którym taki typ okładziny pasuje do stylu. Będą to osoby, które mają mocne nogi. Z drugiej strony Chińczycy zakładają dzieciakom tego typu okładki i od małego są w stanie tym grać. Kwestia przyzwyczajenia. A efekt jest taki, jak widać w rankingach ITT. Ciężko znaleźć Chińczyka z czołówki, który nie gra Chinką na forehandzie i Hurricane 3 jest najbardziej popularny. Topspin. Przy stole gramy tam, gdzie chcemy. To jest atut tej okładziny, że jesteśmy w stanie zagrać w punkt. Wybieramy miejsca ataku, które są najbardziej nieprzyjemne do blokowania. Na przykład głęboki forehand, głęboki backhand. Natomiast jak zastosujemy kombinację w jednej piłce tych miejsc, to dostajemy szybkie zwycięstwo akcji. Ta zasada ma się do wszystkich okładzin, jednak typowymi klejącymi okładkami wykonuje się to z większą precyzją, celując nawet w białą linię.
Blok. Klejący wierzch sporo pomaga i odpowiedni kąt nie jest aż takim problemem. Piłka po każdym odbiciu zwalnia. Skracamy dystans i niektórych to zaskakuje. Zostają na nogach w pół dystansu. Ci, którzy mają więcej do czynienia z grą na ten typ okładzin, mogą ten fakt wykorzystać i idą do stołu, aby dokończyć mocniej lub bardziej kątowo. Nawet na bardzo mocne topspiny zachowujemy sporo kontroli, aby blok był możliwy do wykonania. Główny problem to kwestia ustawienia zawodnika i indywidualnych predyspozycji. Kontra topspin. W drugiej strefie gra się naprawdę przyjemnie. Jest sporo czasu, żeby zagrać pełny, obszerny ruch, dzięki któremu wydobywamy na tyle dużo rotacji, że przeciwnikowi ciężko zagrać następną kontrę. Po jakimś czasie gry Hurricane zawodnik przyzwyczaja się i gra dużo więcej bocznej rotacji. Jednocześnie wiąże się to z grą kątową i dużo bardziej głęboką w stosunku do europejskich okładów. Parabola lotu piłki nieprzyjemna dla przeciwnika i często zaskakująca. Do zagrania trzeba włożyć więcej siły i przy obszernym ruchu trzeba się poruszać sporo na nogach. Ustawienie się w odpowiedni sposób na pewno będzie zajmować więcej czasu niż przy europejskiej okładce. Serwis i początek akcji. To jest największy atut wszystkich klejących wkładzin. Serwis można wygenerować dużo bardziej krótki i z większą rotacją niż większością Europejów. Dostajemy na samym początku niezły handicap na rozpoczęcie ataku lub zakończenie akcji w jedno tempo. Przy odpowiednim ułożeniu można wygenerować taki topspin, że przeciwnik tylko odprowadza piłkę wzrokiem. Jest to kwestia ułożenia ręki i przystosowania do wszystkich układów, w związku z czym nie każdy jest w stanie zagrać w ten sposób. Dzięki, że dobrnąłeś do końca. Jeżeli materiał Ci się podobał, to kliknij łapkę. Daje mi to dużo więcej motywacji do tworzenia podobnych materiałów. Hej!